Kathleen Kennedy, czyli producentka odpowiedzialna za Gwiezdne Wojny, powiedziała: koniec już ze Skywalkerami, tamten rozdział jest zamknięty, tworzymy nowe produkcje ze świata gwiezdnowojennego, a rzeczywiście jest to mnóstwo, naprawdę mnóstwo możliwości. No i tak to właśnie jest przy okazji serialu Gwiezdne Wojny Akolita, jak to woli. Tutaj mam właśnie napisane ładnie na IMDb, że akcja serialu rozgrywa się w ostatnich dniach ery Wysokiej Republiki, około 100 lat przed wydarzeniami przedstawionymi w filmie Gwiezdne Wojny, część pierwsza, Mroczne Widmo. I teraz zagwozdka. Czy wiesz, czym jest Wysoka Republika? Czy znasz książki, czy znasz komiksy, gry i tak dalej, czy tylko jesteś osobą, która, tak jak ja, zna filmy z nurtu głównego, czyli 9 produkcji, 2 poboczne, no i kilka seriali. Jeżeli tak, no to właśnie do ciebie mówię, a jeżeli jesteś osobą, która naprawdę jest wciągnięta, naprawdę bardzo patrzy, bardzo zwraca uwagę na to, co się dzieje w Gwiezdnowojennie, wszystko, to możesz sobie darować, bo tobie na pewno ten serial się nie podoba. Uznaje, że on jest beznadziejny, że on jest głupi, ponieważ inaczej to było opisane w książkach, inaczej tutaj się dzieje i tak dalej, te wszystkie rodzaje rzeczy. Ale jeżeli w pewien sposób jesteś laikiem, bo znasz tylko 11 filmów i kilka seriali, to ten serial może być dla ciebie. Dlaczego może? Otóż już wyjaśniam. Jak już mówiłem wcześniej, 100 lat, około 100 lat się akcja dzieje przed wydarzeniami z Gwiezdnych Wojen, więc łatwo się można domyśleć, że no nikt ze świata gwiezdnowojennego się nie pojawi. Tak naprawdę jedyną osobą, postacią, która prawo miała pojawić się w tym serialu, był Mistrz Yoda. No bo wiadomo, że on jest długowieczny, żyje tam wiele lat, ale fabułę mamy taką, że dziewczyna jak najbardziej próbuje pozabijać wszystkich mistrzów Jedi, którzy coś tam jej zrobili wiele lat wcześniej. Okazuje się, że ma bliźniaczkę, która jest dobra, wiesz. Jedna dobra, druga zła i tak dalej. No i oczywiście na tym się skupia cały serial. Mamy jeszcze kilku mistrzów Jedi, ale oczywiście do tego przejdę za chwilę, bo jak najbardziej to jest cały clue tego serialu. I tak podszedłem do tego produktu, ponieważ Gwiezdne Wojny to już jest produkt. Nie tak dawno mieliśmy Asokę, jak to woli, która mnie bardzo rozczarowała, mimo że Rosario Dawson rzeczywiście dosyć ciekawa rola, ale tutaj rzeczywiście nie wyglądało to aż tak dobrze, aż tak intrygująco, jakbym sobie tego życzył. Więc stwierdziłem, podejdę z chłodną głową, nie ma żadnego problemu, zobaczę co to, jak to rzeczywiście wygląda. No i dobrze, że tak zrobiłem, ponieważ naprawdę nie jest to serial najwyższych lotów. Jeżeli spodziewasz się, że dostaniesz kolejnego Mandalorianina albo Obi-Wan Kenobi, no nie, temu serialowi właśnie bliżej do Asoki czy do księgi Boby Fetta, ale czemu tak mówię? Ponieważ niestety, tak jak zawsze to albo bardzo często ma w zwyczaju, pojawia się oczywiście, jest jasna moc, jest ciemna moc. Mamy, prawda, Jedi i Sithów. No i jak zawsze Sithowie są mądrzy, błyskotliwi, intrygujący, interesujący, zawsze o 2 kroki przed Jedi, a Jedi to są osoby niespecjalnie ogarnięte, nie bardzo wiedzą, co jest grane, niby, że coś tam kują, coś tam rozumieją, coś tam pamiętają, ale rzeczywiście, żeby ułożyć te wszystkie puzzle, to zajmuje im naprawdę 100 000 lat. Więc rzeczywiście Jedi po raz wtóry są przedstawieni jako ci dobrzy, tak, jak najbardziej ci dobrzy, ale niekoniecznie rozgarnięci, niekoniecznie wiedzą, co jest grane, chyba że już jest za późno, rzeczywiście, to wtedy możemy coś pokazać. W rolach głównych występuje m.in. jako mistrz Sol Lee Jung-jae, możesz go pewnie kojarzyć z pewnego bardzo znanego koreańskiego serialu. I żeby było zabawniej, w ogóle nie mówił po angielsku i kiedy dowiedział się, że jest taka możliwość, że tą rolę otrzyma, 4 miesiące miał tylko i wyłącznie na to, żeby się nauczyć angielskiego. Nauczył się na tyle, że spokojnie swoje kwestie wypowiadał. Nie wiem, czy oglądałaś po angielsku, czy z polskim dubbingiem. Ja akurat sprawdzałem i tak, więc rzeczywiście, wiadomo jaki ma akcent, pewnie tak samo cudowny po angielsku jak ja. Chociaż w sumie on mówi 4 miesiące po angielsku, a ja tak już ponad 40 lat, więc powiedzmy w moim przypadku jest pewna przewaga. Ale ten jego mistrz Sol jest bardzo rozkojarzony. Z tego co wiemy oczywiście ze świata Gwiezdnych Wojen, to on nie powinien być mistrzem, bo jest targany, bo on się boi, a wiemy w tym momencie, że to jest prosta ścieżka oczywiście na ciemną stronę mocy. I rzeczywiście ten jego mistrz Sol potrafi pewne rzeczy zrobić, potrafi pewne rzeczy ogarnąć, ale nie wygląda to za dobrze i tak się zastanawiałem, ale po co, kto to pisał, czy to było takie zadanie w szkole, w 2. klasie dali dzieciakom, kojarzycie Chewbackę? Tak, kojarzycie Chewbackę, kojarzycie Vadera? Dobrze, i jeszcze jest Luke Skywalker, to w takiej konwencji wymyślcie jakiegoś bohatera.
No i właśnie dostaliśmy takiego Sola. Amanda Stenberg, tak, jako Meja, się w podwójnej roli tutaj rzeczywiście występuje w tymże serialu. Tak, ona się sprawdza. Ona akurat chyba jako jedna z niewielu sprawdza się w tej opcji. Postaram się w ogóle nie zdradzać zbyt wiele na temat zakończenia tego, mimo że powiedzmy jest ważna scena, może źle po napisach, ale to na końcu, ale oni powiem już na samym końcu, tak żeby było wiadomo. Więc rzeczywiście Manny Jacinto, tak, jako The Stranger pojawia się, no dosyć ciekawie tutaj rzeczywiście wygląda, dosyć ciekawie się tutaj zaprezentował. W ogóle byłem zaskoczony, jak najbardziej, no bo przecież pojawia się tutaj Carrie Ann Moss, a ja ją pamiętam, no to, że Trinity oczywiście z Matrixa to jak najbardziej, ale wiele lat temu, jeszcze w latach 90. bodajże, był taki fajny akcyjniak z Markiem Dacascosem, tam ona się pojawia, stamtąd je zapamiętałem po raz pierwszy, no i stwierdziłem, okej, no to dobrze, rzeczywiście. I ona jest tutaj tak niewykorzystanym materiałem, tak naprawdę beznadziejnie potraktowali jej postać, że no nie ogarniam, dlaczego tak można było zrobić. Aktorsko ten serial jest, no delikatnie mówiąc, wzięli dobrych aktorów i po prostu stwierdzili, okej, macie beznadziejny materiał, zróbcie coś z tego, zróbcie cokolwiek, może coś z tego rzeczywiście wyjdzie. Mimo że to nie jest beznadziejny serial, ale no rzeczywiście coś z tego oczywiście wyszło. Jak już mówiłem wcześniej, mamy no, Jedi i mamy Sithów i ktoś mógłby się zastanawiać, ale przecież to jest słabe, że w ogóle jest Sith pod ich nosem, cały czas siedzi, w ogóle nikt go nie wyczuł, żaden z mistrzów, supermistrzów, arcymistrzów, z Garych Karpowów, Kasparowów, tych Jedi, nikt nie ogarnął, że rzeczywiście oni są. I to właśnie z tego co przeglądałem fora, to był jeden z wielu zarzutów, ale to beznadzieja. A potem sobie pomyślałem, no ale tak, z drugiej strony Palpatine to tak przez 3 filmy, powiedzmy 2,5 filmu, ukrywał się i nikt, mistrz Yoda, Qui-Gon, Obi-Wan i tak dalej, nie był w stanie odgadnąć, że akurat on jest Sithem, więc rzeczywiście ten zarzut jak najbardziej mi się w ogóle nie podoba i to akurat nie jest dobre. Podoba mi się natomiast to, że w końcu, tak jak mówiła Kathleen Kennedy, bo to już ona już mówiła, że odchodzimy od Skywalkerów, a już dobre z 15 lat temu. Tak, po tym jak już rzeczywiście dostaliśmy te filmy nieszczęsne, czyli 7, 8, 9. Tych filmów już miało tak naprawdę nie być, bo ona powiedziała, że będzie, dziękuję bardzo, no ale potem dostaliśmy Mandalorianina, który był niespodziewanym sukcesem. Dostaliśmy później te kolejne seriale, bo był Obi-Wan Kenobi, była Ahsoka i jeszcze wcześniej była Księga Boba Fetta i to wszystko miało już nie powstawać, miało już oczywiście odejść od Skywalkerów, a to w jakiś tam sposób się mniejszy lub większy oczywiście łączyło. Teraz mamy rzeczywiście inna sprawa. No, nie wiem, naprawdę nie wiem, czy tak się zastanawiam, bo widzisz, jestem troszeczkę rozdarty, bo chciałbym powiedzieć, że to jest serial lepszy niż Ahsoka, tak o tyle, ale tak naprawdę biorąc te wszystkie składowe i podsumowując to, ten serial nie jest lepszy niż Ahsoka. Naprawdę nie jest lepszy niż Ahsoka, bo nasze postacie, może poza tą Mei i jej siostrą, nie są wyraziste. Czy bijatyki są powiedzmy dobre? No dla mnie będzie zawsze wzorem niedościgłym, albo inaczej walką, do której będę przyrównywał, to jest oczywiście walka pomiędzy Obi-Wanem a Anakinem z trzeciej części, czyli Zemsty Sithów tam na planecie wulkanowej. Nie pytaj mnie jak się nazywa, bo rzeczywiście jak mówiłem, ja nie znam książek gwiezdnowojennych, komiksów, w grę grałem tylko jedną, chyba Old Republic coś tam i to było z 5000 lat temu, albo pewnie i tak inaczyłem teraz tytuł, więc rzeczywiście, może to było The Last Jedi, nieważne, to było jakieś 20 lat temu, kiedy grałem w grę gwiezdnowojenną, więc rzeczywiście aż tych wszystkich planet nie pamiętam, chyba Mustafar. W każdym razie liczyłem na to, że dostaniemy coś ciekawego. Jest coś innego, tak? No, czy ten serial mnie zaczarował i czekam na drugi sezon, który najprawdopodobniej powstanie, ponieważ mimo tego, że wszyscy po tym serialu jadą, zgadza się ilość godzin wyświetleń, zgadza się ilość łapek w górę. Bo wiesz oczywiście, że zgadza się ilość subskrypcji, które platforma Disney Plus pozyskała właśnie dzięki temu serialowi, więc już jest, przynajmniej tak zapowiedziała Kathleen Kennedy, będzie drugi sezon. Czy do tego dojdzie inaczej? Kiedy do tego dojdzie, to już jest inna sprawa. I dlatego też nie wyczekuję na drugi sezon tego serialu, bo
nie jest on tak złym, jak wszyscy mówią, że po prostu do niczego się nie nadaje, wiesz, 1 na 10, nie. On nie jest aż tak zły, ale to nie jest taka produkcja, którą mogę powiedzieć, o, czekam cały czas na kolejny sezon, wiesz, ja czekam na kolejny sezon Mandalorianina. Czekam, a są jakieś takie plotki, zobaczymy, czy się potwierdzą, czy nie, bo to wiadomo, różnie jest z tym. Niedługo dzień inwestora Disneya, Lucasa, Marvela, więc może coś będzie wtedy powiedziane na kolejny sezon Obi-Wana. Nie czekam na kolejną Asokę, a na pewno nie chcę zobaczyć kolejnego sezonu Księgi Boba Fetta, bo rzeczywiście to nie ma nic sensownego, nie ma nic dobrego, tym bardziej, że nawet nie pamiętam już w tym momencie, jak ten serial się zakończył i nie wiem, czy tam jest możliwość na drugi sezon, nawet nie chcę w tym momencie wiedzieć. W każdym razie, jeżeli jesteś fanem książek i znasz dogłębnie historię, no to rzeczywiście nie, to jest serial nie dla Ciebie. A jeżeli tak jak ja, znasz tylko te filmy, które były w kinie, może ewentualnie znasz jeden czy drugi serial, może niedawno widziałeś Bad Batch, rzeczywiście bardzo skądinąd fajną animację i chcesz sobie zobaczyć, to możesz obejrzeć, ale to nie jest serial wybitny, ze wszechmiar nie, bo nie może być, bo postacie są poza jedną czy drugą, czyli dobra i zła, są miałkie, są płytkie, efekty specjalne, to jest problem Marvela i właśnie ogólnie Disneya ostatnimi czasy, że to, co dostaliśmy 10 lat temu, dużo lepiej wygląda niż to, jak to wygląda tutaj. No a rzeczywiście tak to jest, więc ten serial możesz obejrzeć i nie musisz, a właściwie powinieneś udostępnić tę recenzję na swoich mediach społecznościowych. Niech się niesie. Niech coraz więcej osób wie, co tutaj się dzieje, bo rzeczywiście tak, obejrzyj ten serial, ale to jest tak na takiej zasadzie, że możesz, nie musisz, nic nie tracisz, nic nie zyskujesz, ale po prostu może zabijesz 2 godziny, ale ważne 2 rzeczy. Teraz troszeczkę zdradzę zakończenie serialu, więc jeżeli nie chcesz wiedzieć przynajmniej pierwszego sezonu, jak nie chcesz wiedzieć, to sobie odpuść. Na końcu pojawia się Darth Plagueis. O nim wspomina oczywiście Palpatine w rozmowie z Anakinem w 3. części, albo w 2, w 3 chyba. I rzeczywiście jest to mistrz, który wie, że życie samo zostało stworzone przez moc, przez midichloriany, cokolwiek, jak zwał, tak zwał. No i rzeczywiście on obserwuje to, pojawia się w tymże serialu. Na sekundkę, na 2, nawet rzeczywiście Many Jacinto, który gra tutaj Strangera, czyli, uwaga, zdradzam dalej, czyli Sita, którego mistrzem jest właśnie Plagueis. Nie wiedział, że on jest, dopiero kiedy obejrzał ten serial już na Disneyu, wtedy się okazało, o proszę bardzo, to zmontowali fajnie i tak dalej, i tak dalej. Oraz mówiłem wcześniej, że nie pojawia się nikt z oryginalnych Gwiezdnych Wojen, tak? Jedną postacią, która mogła się pojawiać, jest Mistrz Yoda. I tenże właśnie Mistrz Yoda pojawia się w ostatniej scenie, kiedy to rzeczywiście okazuje się, że jest problem. Rada Jedi nie może, powiedzmy sobie, z tym poradzić, więc idą do Mistrza Jody i mówią: Yoda, we have a problem, Houston, we have a problem. Więc na tle się pojawia Yoda. Można oczywiście to tłumaczyć w ten sposób, jeżeli będzie drugi sezon, kiedy będzie drugi sezon, ciągle się na tym opie, no to Mistrz Yoda odegra może nie ważną, ale większą na pewno rolę niż 3 sekundy w tym serialu. A czy ja będę drugi sezon oglądał? Chyba sobie odpuszczę, wiesz? Mówię chyba, bo może się okazać po jakichś tam pierwszych zwiastunach czy coś, że po prostu wyszedł kosmos, wyszło super, że Kathleen Kennedy obejrzała recenzję Skrucha i stwierdziła: patrzcie, on ma rzeczywiście rację, musimy popracować nad efektami specjalnymi, a te postacie muszą być lepiej nakreślone. Mimo że akurat postacie Jedi przeważnie są w świecie gwiezdnowojennym albo źle, albo słabo nakreślone. Różnie oczywiście to bywa, ale na tej liście jest dużo więcej ciekawych seriali, o których możesz posłuchać.